Proszę pana, co pan tu wyczynia? Po co są znaki inaczej? Na przejściu dla pieszych. Po to, żeby parlamentarzyści mogli zaparkować. Skoro można w każdym dowolnym miejscu, bez konsekwencji, porzucić samochód, nie ma znaczenia, w którym miejscu mieszkam, jak długie codzienne podróże wykonuję, to, że jest obok mnie metro, tramwaj, autobus. Swego czasu nawet byłem sceptycznie nastawiony, stwierdziłem, że problem w Warszawie jest taki, że jak ile by mandat nie wynosił, to ludzie będą ryzykować. Co mnie przekonało? Otóż radykalne zwiększenie grzywny za parkowanie na kopertach dla osób niepełnosprawnych. Niestety podstawowym tym jest brak miejsc. I to nie jest, mówię o sobie, ja nie chcę tam parkować nielegalnie, ja chcę zapłacić. Tylko chcę mieć możliwość oczywiście znalezienia miejsca parkingowego. Pan zaczął jednak wypowiedź od tego, że biedni ludzie nie chcą stawać w miejscach, w których nie wolno im stawać, ale po prostu nie mają już wyjścia i naprawdę każdego dnia są zmuszani do wsiadania do swojego auta, mimo że wiedzą, że jadą do centrum, gdzie tych po prostu miejsc nie ma i oni biedni po prostu już naprawdę nie mają wyjścia, tylko muszą pato parkować. Jednocześnie nie widzimy możliwości na chwilę obecną zastosowania przepisów dotyczących parkowania, które pomogłyby tej sytuacji. A temat dzisiejszego spotkania brzmi: jak parkować za darmo w centrum, czyli dlaczego w Polsce opłaca się być nieuczciwym. Oddaję mikrofon panu Szymonowi i po tej prezentacji przejdziemy do krótkiej dyskusji, a to jeszcze nie wszystkie niespodzianki, które dzisiaj przewidzieliśmy. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu i cieszę się, że przyszli Państwo posłuchać o problemie, który nikomu nie przeszkadza. Mówię tak też, bo zajmuję się parkowaniem, to nie brzmi najlepiej, ale zajmuję się parkowaniem od 10 lat. I mam z tych doświadczeń takie wnioski, może to Państwa zaskoczy, liczę na to. Uważam, że Polacy parkują wspaniale. I nie chodzi mi o to, że za granicą, chodzi mi o to, że w Polsce, bo za granicą to wszyscy wiemy, że Polacy parkują wspaniale. Zdecydowana większość kierowców parkuje poprawnie i szanuje zasady. Maksymalnie kilkanaście procent kierowców wykazuje się egoizmem i zachowaniem antyspołecznym. Problem w tym, że przepisy związane z parkowaniem takie zachowania faworyzują i to się dzisiaj postaram Państwu udowodnić. Zasada numer 1 parkowania za darmo w polskich miastach brzmi: przenigdy, ale to przenigdy nie należy parkować na wyznaczonych miejscach. Kierowca żółtego pojazdu na tym obrazku płaci 50 zł za postój, jest kontrolowany kilka razy dziennie. Za spóźnienie się z opłatą za ten postój zapłaci 300 zł kary administracyjnej dziennie. Proces jest zautomatyzowany i efektywny, ewentualna kara dotkliwa i nieuchronna. Cała trójka pozostałych, łącznie z tym, który stoi poza pasem ruchu drogowego, więc jest zupełnie wyjęty spod przepisów. Pozostali kierowcy, nazwijmy ich rozsądnymi, zaparkowali w strefie płatnego parkowania, ale nielegalnie. W ich wypadku obowiązuje konieczność znalezienia sprawcy, domniemanie niewinności, taryfikator mandatów niewaloryzowany od 21 lat. Kara jest niewielka i łatwo jej uniknąć. Co zrobić, jak dostaniemy mandat za szybą? To już tutaj, to jest mój przykładek. Zaparkowałem na placu Pięciu Rogów w centrum Warszawy, stałem tam sobie 4 dni. Nielegalnie oczywiście, dostałem 100-złotowy mandat, no i uznałem, że włożę go sobie za szybę i będę stał tak długo jak chcę, bo to jest bardzo uczciwy układ. Przyznają Państwo za 100 zł za 4 dni parkingu w ścisłym centrum Warszawy z dostępem do wody bieżącej, toalety, kawiarni. Biuro tam sobie zrobiłem, to jest bardzo uczciwa cena. Więc ja zaakceptowałem ten mandat i zalegalizowałem swój pobyt w tamtym miejscu na nieskończenie długo. Działało to świetnie. Ja to muszę przeczytać, bo nie pamiętam nigdy tych liczb, ale tak, odwiedziło mi 12 patroli Straży Miejskiej, 4 patrole Policji, Zarząd Dróg, Centrum Zarządzania Kryzysowego i burmistrz dzielnicy. I nic. Nadal mogłem tam stać. Oczywiście zapłaciłem te 100 zł, ale już tłumaczę, co zrobić, żeby także nawet tej stówy nie zapłacić. Zaczynamy więc od tego, że jeżeli dostaniemy bilecik za szybę, to wyrzucamy go do kosza. Zdjęcie z dzisiaj. Zupełnie przypadkowe. Przychodzi do nas list polecony. Pracownik poczty, proszę Państwa, z bardzo dużym prawdopodobieństwem zapyta Państwo takim przytłumionym głosem, że to jest ze Straży Miejskiej, czy Pan, Pani odbiera. Nie odbieramy. Nie ma fikcji doręczenia w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie i taka sprawa upada. Gdyby jednak pracownik poczty nie współpracował, to w takim wypadku oczywiście stosujemy tak zwany patent na Kowalskiego, on się kiedyś nazywał patentem na Ukraińca, ale zupełnie nie jest potrzebne tutaj to spychać na obcokrajowców. Podajemy losowe imię i nazwisko, nie podajemy adresu zamieszkania. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie nie wymaga od nas podania adresu zamieszkania sprawcy. To jest oczywiście składanie fałszywych zeznań i w kodeksie karnym są na to bardzo konkretne zapisy, co nie zmienia faktu, że szalenie trudno to udowodnić. Jeżeli komuś się wydaje, że to jest jakaś taka zupełnie niszowa rzecz, to dodam, że mniej niż połowa
zdjęć wykonanych przez fotoradary w Polsce jest zamieniona na mandat. I powszechność akurat tego patentu jest tam niewiarygodnie duża. No ale zapytają Państwo, co zrobić w takiej sytuacji? No to już jesteśmy przyszpileni, prawda? Straż Miejska założyła nam blokadę, nic nie można zrobić. Dzwonimy, czekamy na patrol, zapytani kto prowadzi, mówimy, że pan Marek Kowalski, znamy go ze spacerów z psem i nie wiemy gdzie mieszka. Wymaga od strażnika nadzwyczajnych działań i presji psychicznej, żeby udowodnić, że coś innego się tutaj wydarzyło, albo monitoringu. W innych wypadkach sprawa podobnie upada jak w każdej innej. Co jeśli strażnicy się do nas dopiero zbliżają? Przypomnę, że strażnicy owszem mogą karać za pojazdy w ruchu, ale wyłącznie rowerzystów. W związku z tym po prostu odpalamy silniki, odjeżdżamy z miejsca zdarzenia i strażnik w takiej sytuacji także ma związane ręce. Już zupełnie na deser dodam, że właściciele pojazdów na zagranicznych numerach rejestracyjnych, staje się, że czeskie są ostatnio popularne, w ogóle w zasadzie nie borykają się z tymi problemami, ponieważ ani Straż Miejska, ani policja nie ma uprawnień do tego, żeby sprawdzić, kto jest właścicielem takiego pojazdu, a to jest dopiero początek. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania oczywiście, że mają, natomiast strażnicy nie. Co jest ważne, my to sobie sami zrobiliśmy, ponieważ mandaty z zagranicy do nas przychodzą, ale my tych mandatów nie wystawiamy osobom na zagranicznych numerach rejestracyjnych. To była teoria, a teraz praktyka. Bo nasycenie w Warszawie z tak zwanym słupkiem warszawskim jest niewiarygodne. Niewiarygodne. I powstaje pytanie, czy w ogóle takie miejsca są? Czy da radę znaleźć w strefie płatnego parkowania w Warszawie nielegalne miejsce, na którym natychmiast nie zablokujemy autobusu albo tramwaju? No to spójrzmy sobie na skrzyżowanie, to jest w zasadzie dwóch ulic. Parkingowa jest w Warszawie taka i Żurawia. Na tym zdjęciu mamy 20 samochodów. To jest pewnie zdjęcie z lata, bo zazwyczaj wtedy się robi zdjęcia. Presja parkingowa gwarantuję Państwu, że nie jest największa. Ja wyłączam poza nawias kilkunastu szczęśliwców parkujących na terenie Ministerstwa Rozwoju Wsi. Okay? Tak by to jest prywatna działka. Mówię wyłącznie o drodze publicznej. Mamy 20 samochodów zaparkowanych poprawnie i 10 samochodów stojących nielegalnie. Inaczej mówiąc, poziom nasycenia strefy płatnego parkowania wynosi 150% na tym losowym przykładku. Czy oni muszą tak stać? No to zobaczmy, gdzie są miejsca postojowe. No, ulica Parkingowa nie nazywa się Parkingowa przez przypadek. Tam jest gigantyczny parkingowiec, w którym zawsze są miejsca, gwarantuję Państwu. Weryfikowałem to wielokrotnie. Były jeszcze 3, można dywagować, może jak przyjechali, to akurat ich nie było. Natomiast tu możemy się zastanowić, dlaczego oni tak, te czerwone prostokąty, dlaczego ci kierowcy akurat w ten sposób stoją. To ja sobie pozwoliłem na to jeszcze nanieść infrastrukturę, która ma zniechęcić kierowców do nielegalnego parkowania i to wygląda tak. To są wszystkie fizyczne zapory ustawione przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w celu egzekwowania legalności parkowania, ponieważ żadne inne środki nie działają. Jeżeli Państwu trudno uwierzyć, że tam tego tyle jest, to jest zdjęcie z perspektywy kierowcy. Tak ta infrastruktura wygląda. To są 3 szpalery słupków, drzewa otoczone słupkami, przejścia dla pieszych zablokowane słupkami. Ta czerwona kreska to jest wymuszony tor pieszego, ponieważ tam jakby cały chodnik został już zajęty przez parkujące samochody. Więc ponieważ 20 lat zaniedbań w przepisach doprowadziły do praktycznej depenalizacji nielegalnego parkowania, to w moim odczuciu cierpią na tym uczciwi kierowcy, a piesi i inni niechronieni uczestnicy ruchu dostają tylko rykoszetem. Cierpią na tym także samorządy wydające miliony na słupki i remonty infrastruktury. I no może jeszcze, proszę sobie wyobrazić, że mają tutaj Państwo dokonać dostawy. Tak zempatyzujmy z dostawcą w takiej sytuacji. Ale jest jeszcze ważniejszy aspekt tego i jakby nie mogę zapomnieć nazwy zespołu, na którym jesteśmy. To jest ulica Złota. Tutaj mamy 7 pojazdów poprawnie zaparkowanych, 2 wolne miejsca, 3 w ruchu, 8 nielegalnych, wypełnienie strefy na poziomie 200%. I popatrzmy, gdzie stoją nielegalni. Oni stoją zawsze w rejonie przejść dla pieszych. Dlaczego? Ponieważ robimy bezpieczne strefy wokół przejść dla pieszych po to, żeby zachować widoczność, osiągamy dokładnie odwrotny efekt. Przez to, że nielegalne parkowanie jest tańsze i faworyzujemy nielegalne parkowanie, właśnie przy przejściach tworzymy najwięcej zagrożeń. Ja postaram się Państwu to udowodnić 2 liczbami. W całym 2023 roku Warszawska Straż Miejska siłą ponad 1000 funkcjonariuszy wystawiła mandaty za wykroczenie przeciw przepisom ruchu drogowego, w większości parkowanie, na kwotę 16,5 miliona. W tym samym czasie 50 kontrolerów strefy płatnego parkowania
od kierowców, którzy dokonali drobnego, nawet nie wykroczenia, przepraszam, uchybienia, spóźnili się z opłatą najczęściej, zebrała 40 milionów. Czyli procedurę karania kierowców, którzy rozumieją reguły gry, szanują prawo, chodzą do tych parkomatów, klikają w te aplikacje i płacą, zebraliśmy prawie 3-krotnie tyle pieniędzy. Uwaga, to nie są opłaty ze strefy, powtórzę jeszcze raz. To jest tak zwana opłata dodatkowa za zaparkowanie w strefie i złamanie jego regulaminu. Skąd to się wzięło? Poświęciłem kilka miesięcy na analizę przepisów, bo strasznie miałem nadzieję znaleźć konkretnego polityka z imienia i nazwiska, który to zepsuł. I nie znalazłem. Nie ma takiego. To są po prostu zaniedbania, 20-30 lat nierobienia nic. Więc nie ma tutaj z imienia i nazwiska konkretnej osoby, którą mógłbym wskazać, z jednym drobnym wyjątkiem. Naczelny Sąd Administracyjny. W 2017 roku NSA podjął decyzję, że istniejący od 20 lat zapis w ustawie o drogach publicznych o pobieraniu opłatu na miejscu wyznaczonym od początku musiał oznaczać miejsce oznaczone znakiem pionowym i poziomym. To jest dosyć długie i wielokrotnie złożone zdanie, więc postaram się to jeszcze trochę rozwinąć. Wszystkie samorządy, które dość logicznie przyjęły, że wyznaczonym miejscem jest cała strefa, musiały wstawić setki znaków i namulować tysiące miejsc postojowych. I jak już się przekonaliśmy, usankcjonować darmowanie parkowanie dla bezczelnych, bo tak to należy nazwać. Więc jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego od pewnego czasu jest taki strach także przed strefami, bo żeby prowadzić strefę, to trzeba wyznaczyć miejsca. Żeby wyznaczyć miejsca, to trzeba odseparować te legalne od nielegalnych. Wtedy dziwnym trafem ginie 30% miejsc i jest straszne larum. To jest dokładnie ten efekt. I teraz tak, dlaczego to zdjęcie w tle? To nie jest losowe zdjęcie, proszę Państwa. To jest oczywiście czytelny przykład, jak należy prawidłowo parkować za darmo. Natomiast to jest dokładnie pod drzwiami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Drzwi w drzwi. To jest też swoją drogą wejście do siedziby Miasto jest nasze, żeby było zabawniej. I mam pewność, że jest to pracownik NSA, ponieważ taką kopertę znalazłem za szybą. To jest naprawdę osoba, która doskonale rozumie reguły tej gry i wie, jak z nich korzystać. I rzecz, która jest oczywista w kontekście tego, co powiedziałem do tej pory, ale może to należy podkreślić. Samochody jeżdżące po Warszawie, staje się 10, przynajmniej tyle było w ubiegłym roku, automatycznie kontrolujące kierowców mają zaszyty algorytm ignorowania tych kierowców. One jakby nie widzą, są specjalnie zaprogramowane, żeby nie widzieć tych samochodów. Widzą tylko tych, którzy szanują przepisy. I z tego powodu są naprawdę dwa proste wnioski. Postulat numer 1. Musimy mieć strefy, które są strefami. Strefa polega na tym, że jeżeli ja do niej wjeżdżam, to płacę. A jak zaparkuję niepoprawnie, to płacę więcej. Obecnie jest dokładnie na odwrót. To są zmiany, które należałoby wprowadzić w ustawie o drogach publicznych. Musimy wykreślić zwrot w wyznaczonym miejscu. Musimy dopisać do celów strefy płatnego parkowania uporządkowanie parkowania. Tam nie ma obecnie czegoś takiego, w związku z tym nie można inaczej tego zrobić. Oraz oczywiście rozszerzyć kategorię, że opłaty można pobierać za zaparkowanie miejsc poza miejscem wyznaczonym także. To jest taka propozycja. Są bardzo kosmetyczne zmiany, które są rewolucją kopernikańską parkowania w polskich miastach. No ale oczywiście to nie zadziała wszędzie. Musimy także zwaloryzować taryfikator. Ja się nie ośmielę nazwać tego podwyżką, bo w listopadzie będziemy mieli 21-lecie ostatnich zmian w tym taryfikatorze. I podam przykłady. Proszę Państwa, gdyby zamiast tego samochodu leżał tam papierek, to sprawca tego porzucenia papierka, sprawcy grozi mandat 500 zł. Za jazdę na gapę środkiem komunikacji publicznej w naszym kraju grozi 550 zł. Zależy od miasta. W Warszawie jest taniej, to jest akurat kwota z Katowic. Natomiast za porzucenie 2 ton stali i plastiku, jeżeli to ma tablicę rejestracyjną, grozi 100 zł na tym samym przystanku. Proponujemy podniesienie stawek o 300%, to jest, przepraszam, o 200%, czyli 3-krotnie. To jest znacznie mniej niż wzrost pensji minimalnej w tym czasie, który przekroczył już 5,5, wskaźnik 5,5. Proponujemy także mechanizm recydywy, czyli jeżeli się komuś przydarzy źle zaparkować, to zaboli, ale jakby nie jest to bardzo problematyczne. Jeżeli komuś przydarza codziennie źle zaparkować, to naprawdę będzie bolało. I to są dwie kluczowe sprawy z mojej perspektywy. Czy to jest wszystko? Nie. Oczywiście, że tych tematów jest więcej. Ja szanując czas, obiecałem, że zrobię to w 15 minut, więc prześliznę się po tematach, o których nie wystarczy czasu, żeby opowiedzieć. Ale potrzebujemy naprawdę skutecznej metody egzekwowania mandatów za tak powszechne wykroczenia jak nieprawidłowe parkowanie. Mandat powinien płacić właściciel, chyba że skutecznie wskaże sprawcę, który się przyzna. Natomiast jak się nie przyzna, to płaci właściciel. Musimy przedefiniować sposób, jak relacje samochodu do chodnika. Obecny przepis jest z 1967 roku.
Zaparkowanie na zieleni nie ma punktów karnych. Nie można z zieleni holować. Nie można ukarać za niewskazanie sprawcy. Ochrona zieleni powinna być w przepisach o ruchu drogowym. Holowanie jest fikcją. Może dojdziemy do tego momentu i zaproszony tutaj zastępca komendanta, pan Bartłomiej Zieliński, opowie nam, w jaki sposób się odholowywuje w Warszawie pojazdy sprzed przejść dla pieszych, bo to jest niewiarygodna saga. I o bezkarności zagranicznych bądź tak zwanych zagranicznych, bo oczywiście pojazdami tymi kierują często obywatele naszego kraju, to wspominałem na ten temat. O wszystkich tych rzeczach mogą się dowiedzieć Państwo na stronie agendy parkingowej razem z konkretnymi przykładami oraz z propozycjami zmian. I ja naprawdę przez wiele lat byłem przekonany, że problem nielegalnego parkowania w polskich miastach to jest mentalność, infrastruktura, ciche przyzwolenie samorządów, nieudolność straży miejskiej itd. I potem się wydarzyła jedna rzecz, która zmieniła moje postrzeganie. W połowie 2021 roku, zanim weszły zmiany polegające na dopisaniu jednego zdania do przepisu o ruchu drogowym, nastąpiła rewolucja kopernikańska w relacji pieszego do kierowcy na przejściach dla pieszych. Nie czekaliśmy, aż minie jakieś pokolenie. Nie słyszałem o narodowym programie przebudowywania przejść dla pieszych. Nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Mamy wyniki już od dawna, które wskazują jednoznacznie, i zresztą każdy z Państwa to czuje, prawda? Więc uważam, że nasze zachowania kształtują przepisy, a nie mentalność. Polacy jeżdżący za granicę parkują wspaniale. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ja jestem ze Szczecina, jak już wspomniałem, więc zapewniam Państwa, że obywatele sąsiadującego z naszego kraju natychmiast parkują tak samo jak my, jak tylko przekroczą Odrę. To wynika z wysokości kar i ich nieuchronności. Bardzo dziękuję i dziękuję za to wprowadzenie. Tym samym otwieram dyskusję i zapraszam Państwa do zgłaszania się do głosu. Witam Państwa, Bartłomiej Zieliński, pierwszy zastępca komendanta Warszawskiej Straży Miejskiej. Jeśli chodzi o holowanie, to ja się oczywiście tutaj będę wypowiadał na temat doświadczeń Warszawskiej Straży Miejskiej, bo ona w przypadku usuwania pojazdów bardzo ściśle jest powiązana z decyzjami sądów warszawskich, tak, na które wpływu nie mamy, Państwo również z tego co zakładam, natomiast sądy warszawskie wychodzą z założenia, że aby doszło do wykroczenia w trybie artykułu 130a Prawa o ruchu drogowym, czyli usunięcia tego pojazdu, muszą nastąpić dwie przesłanki. Pierwsza przesłanka to jest parkowanie w miejscu, gdzie jest to zabronione i tu nie ulega wątpliwości, że na 10 metrów przed przejściem dla pieszych parkować nie wolno, ograniczać widoczności nie wolno. Natomiast drugie, musi dojść do zagrożenia w ruchu. Tak? Nie, że może dojść, tylko zagraża. Takie parkowanie zagraża, że tak powiem, narusza bezpieczeństwo. No i rozpoczyna się hipotetyczna dyskusja pod tytułem: a czy na przejściu dla pieszych byli piesi? A czy funkcjonariusz był świadkiem, jak ten pieszy rzeczywiście, wychodząc spoza samochodu nieprawidłowo zaparkowanego, stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu i dla siebie? A czy jest na to dokumentacja zdjęciowa? Etc., etc., etc. I to nie dotyczy tylko przejść dla pieszych, ale to i parkowania wzdłuż podwójnej linii ciągłej, zmuszając innych do najeżdżania na tę linię i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym moi funkcjonariusze, zamiast podjechać, dość sprawnie i skutecznie taki pojazd usunąć, choć w ramach anegdot powiem Państwu, że bardzo często na odjeżdżający holownik z samochodem zabieranym z takiego miejsca stoi drugi i trąbi, żeby się pospieszył, bo się miejsce zwalnia. Ale to jest Warszawa, to są uroki Warszawy, że tak powiem. To mnie naprawdę już nie jest nic w stanie zdziwić co do polotu niektórych naszych kierowców, ale tak jak powiedział pan Szymon, jest to na szczęście nie jest większość, tylko zdecydowana mniejszość, ale takie przypadki się zdarzają. No więc jakby stoimy, obserwujemy, robimy zdjęcia. Ludzie, którzy przychodzą że tak powiem, po tych pasach, patrzą na nas dość dziwnie z pytaniem: a po co zdjęcia? A po to, żeby udowodnić, że holowanie było zasadne, że tak powiem, żeby nie zostało obalone potem przez sąd administracyjny i żebyśmy się nie musieli tłumaczyć, a potem jeszcze oddawać pieniążki za mandat albo się w sądzie, że tak powiem, z delikwentem kopać. No niestety takie są praktyki. I ten sam kierowca, który u nas staje, gdzie popadnie, tak jak powiedział pan Szymon, wyjeżdżając poza naszą granicę, natychmiast wie, gdzie jest przejście, gdzie się kończy, że tak powiem, 10 metrów. Potwierdzam jednoznacznie, że wysokość niestety tych kar, tych mandatów ma bardzo bezpośredni wpływ na stosowanie się do przepisów. Swego czasu nawet byłem sceptycznie nastawiony, stwierdziłem, że problem w Warszawie jest taki, że ile by mandat nie wynosił, to ludzie będą ryzykować. Co mnie przekonało? Otóż radykalne zwiększenie grzywny za parkowanie na kopertach dla osób niepełnosprawnych. Ono nastąpiło jakiś czas temu już. I ze 100 zł okazało się, że jest minimum 500, a potem 800. Proszę mi wierzyć, ilość kopert bardzo się uwolniła, nazwijmy to. Ryzyko jest już zbyt duże. Nie mówię o holowaniu, bo do tego jeszcze, proszę Państwa, dochodzi usunięcie pojazdu i tutaj nie ma wątpliwości. Żaden sąd
nikt, że tak powiem, że stamtąd nie bez uprawnień się usuwa ten pojazd i nasi funkcjonariusze naprawdę z dużą dozą przyjemności, nie ukrywam, to robią, tak? I temat jest prosty. Tu nikt nie weźmie strony tego, który zajął miejsce osoby niepełnosprawnej, po prostu, tak? Ani sąd, ani żaden inny przedstawiciel, że tak powiem, naszego prawodawstwa, tak? Nazwijmy to. Bardzo dziękuję. Zgłasza się pan Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Stołecznego Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Proszę Państwa, nielegalne parkowanie to nie jest tylko problem, że jest nielegalne, ale to jest generator gigantycznych problemów, z jakimi spotykamy się w bardzo wielu sferach życia. Osobiście uważam, że przyzwolenie na nielegalne parkowanie i porzucanie samochodów w jakimkolwiek miejscu jest praźródłem problemów urbanistycznych, rozdawania się miast, patodeweloperki na obrzeżach miast, problemów z tym, że niektóre placówki edukacyjne nie mają uczniów, niektóre mają zbyt dużo. Proszę Państwa, 30 lat temu zaczęła się w Polsce era masowej motoryzacji i za tą masową motoryzacją nie poszła cywilizacja w kwestii parkowania. Są kraje, takie jak Japonia, gdzie nie uda się kupić samochodu, dopóki nie przyniesie się zaświadczenia z gminy, że posiada się własne miejsce do przechowywania samochodu na noc. Są kraje, gdzie trzeba kupić specjalną licencję, żeby można było sobie w ogóle kupić samochód i te licencje są licytowane. W Polsce stwierdziliśmy, że fajnie, kochamy samochody, ale infrastruktura miast i miasta są tak biedne, że należy przymknąć oko. Przypadek z miasta mojego rodzinnego, zastępca prezydenta, który zajmował się bezpieczeństwem, robił z siebie takiego Giulianiego, że bezpieczeństwo ponad wszystko, przestrzeganie przepisów, etc., ale jak przyszło do parkowania, wziął na stronę komendanta Straży Miejskiej, ale tych kierowców to się nie czepiajcie, bo nie ma gdzie parkować. Tolerując nielegalne parkowanie sprawiamy, że ludzie nie mają absolutnie żadnej refleksji. Po pierwsze przy kupowaniu samochodu i przy podejmowaniu najważniejszych życiowych decyzji, to znaczy gdzie mieszkam, w którym miejscu. Skoro można w każdym dowolnym miejscu bez konsekwencji porzucić samochód, nie ma znaczenia, w którym miejscu mieszkam, jak długie codzienne podróże wykonuję, to, że jest obok mnie metro, tramwaj, autobus. One są zupełnie dla mnie zbędne. Ja mam samochód, dojadę i zawsze to zrobię bez żadnych konsekwencji, porzucając w którymś miejscu auto. Póki nie rozwiążemy kwestii nielegalnego parkowania, absolutnie nie ma szansy na zlikwidowanie takiego problemu jak wykluczenie komunikacyjne. To się nie uda. Nie uda się dlatego, bo nie stać nas na sfinansowanie, wożenie powietrza w autobusach, w pociągach regionalnych, bo ludzie nie przesiądą się do transportu publicznego, bo zawsze mogą w dowolnym miejscu porzucić swój samochód bez konsekwencji. I teraz konsekwencje tego nadmiaru samochodów są takie, że ludzie z centrów miast się wyprowadzają, ponieważ jest hałas, zatłoczenie. Ulice nie wyglądają atrakcyjnie, więc się wyprowadzają na przedmieścia. Ale dlaczego te ulice w centrach miast tak wyglądają? Bo są po prostu zawalone samochodami. Stojącymi, jeżdżącymi, hałasującymi. To jest, proszę Państwa, problem cywilizacyjny. Ja mam nadzieję, że niedługo zobaczymy wyniki badań, gdzie zadano również pytania dotyczące kwestii związanych z nielegalnym parkowaniem i z tym, co należy zrobić. I ja jestem święcie przekonany, że w tej kwestii również nastąpiła gigantyczna społeczna zmiana, że ludzie nie chcą, żeby służby państwowe tolerowały nielegalne parkowanie. Bardzo dziękuję. Poproszę jeszcze o zabranie głosu pana Jarosława Waszkiewicza, dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury. I panie dyrektorze, ja bym prosiła też może o odniesienie się do tych propozycji przedstawionych w prezentacji rozwiązań prawnych i też o odpowiedź, czy w ogóle w resorcie trwają jakieś prace albo analizy, które byłyby związane z kwestiami dotyczącymi parkowania czy zmianami w przepisach. Myślę, że to będzie też dla nas ciekawe.
Może pan dyrektor też wie, czy w ogóle jest taka chęć, wola polityczna, żeby tym tematem się zająć. Bardzo proszę. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za zaproszenie na to spotkanie, ale przedstawiając to, co Państwo, znaczy próbując zrozumieć to, co Państwo powiedzieli, to mieliśmy na to 10 minut czy pół godziny, tak jak tu jesteśmy z Państwem. Nie dostaliśmy, bardzo przepraszam, że muszę o tym powiedzieć, nie dostaliśmy żadnego materiału przed tym spotkaniem, nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Intuicyjnie przeczuwaliśmy, bo temat nie jest oczywiście ani nowy. Ja tylko jeszcze prosty. jedną rzecz dopowiem. My też nie oczekujemy jakichś jasnych, wiążących deklaracji ze strony resortu. W pełni rozumiem to, że tych informacji nie było. Uprzedzę Panią Przewodniczącą, nie zamierzamy niczego dzisiaj zadeklarować. I myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie, które dotyczy kwestii parkowania, bo ten problem jest po prostu duży i dotyczy mieszkańców całego kraju, więc tutaj, żeby to było jasne. Bardzo proszę. No, ja w związku z tym mam jakby kilka komentarzy. No, komentarz taki, który każdy z nas mógłby rozważyć w swojej głowie, czy ja się zgadzam z postawionymi przez Państwa dosyć ogólnymi tezami o tym, czy człowiek jest dobry, czy jest zły, jaki się rodzi, jaki się staje. Ja pozwolę sobie nie zgodzić z tym, co tu padało. Uważam, że mówienie i takie demonizowane sytuacji, jakie tutaj trochę usłyszeliśmy, co najmniej z dwóch stron, powoduje tylko, że ludzie tacy się bardziej stają niż myślą racjonalnie. A racjonalnie myślenie to jest takie. Ja z tych wszystkich miejsc, które były w prezentacji, osobiście korzystam i wiem, dlaczego tam ludzie nie parkują. Niestety podstawowym tym jest brak miejsc. I to nie jest, mówię o sobie, ja nie chcę tam parkować nielegalnie, ja chcę zapłacić, tylko chcę mieć możliwość oczywiście znalezienia miejsca parkingowego. Więc z jednej strony zakładam, że obywatele, użytkownicy dróg to są uczciwi obywatele, którzy chcą korzystać i znają te przepisy prawa i powinni mieć stworzeni taką możliwość, żeby do tego prawa mogli się zastosować, a nie być w cudzysłowie zmuszani do jego łamania. To jest taki ogólny bardzo komentarz i to trochę mój osobisty. Natomiast jeśli chodzi o samą sprawę opłat parkingowych i mandatów za naruszania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ten temat nawet ostatnio pojawił się w korespondencji w interpelacji jednej z pań poseł, pani Pauliny Matysiak. Dzień dobry, to ja. Dzień dobry. Dzień dobry, więc my już w tym konkretnie zakresie wypowiedzieliśmy się i jakby mając na względzie dużo rzeczy, które już zostało przy tym stole powiedziane, czyli to w jaki sposób dzisiaj zbudowane są przepisy parkingowe, ale też przepisy prawa o ruchu drogowym, w jaki sposób sądy je interpretują i do czego tą interpretacją jesteśmy zachęcani, ograniczani, tak? I w jaki sposób ten temat można by było rozwiązać. My w naszej odpowiedzi wskazaliśmy, że naszym zdaniem to nie jest problem przepisów dotyczących parkowania, ani braku w tych przepisach opłat za parkowane w sposób niedozwolony z prawem o ruchu drogowym, bo to są osobne akty prawne, osobne regulacje prawne. Za parkowanie niezgodnie z prawem o ruchu drogowym jest przewidziana oczywiście odpowiednia kara mandatowa i wskazaliśmy na obszar tych procedur i poziomów kar, które powinny być dostosowane do sytuacji, o której tu mówimy. Czyli wskazaliśmy tak naprawdę na właściwość Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przy tych przepisach, jakie mamy i przy tych interpretacjach sądów sądzimy, że sytuacja wprowadzenia do porządku prawnego kary administracyjnej za parkowanie niezgodnie z prawem o ruchu drogowym jest
wątpliwa od strony prawnej, od strony konstytucyjnej, bo dotykamy, proszę Państwa, wielu kwestii, czyli wielokrotność karania za to samo naruszenie, czy samochód stojąc na miejscu niedozwolonym narusza prawo o ruchu drogowym i jednocześnie wtedy by naruszał przepisy o parkowaniu, podlegałby podwójnej karze. Więc rozumiejąc problem i widząc, do czego to prowadzi, jednocześnie nie widzimy możliwości na chwilę obecną zastosowania przepisów dotyczących parkowania, które pomogłyby tej sytuacji. Bardziej wskazujemy dla Państwa tą drogę związaną z wysokością mandatów, z zmianą dotychczas obowiązujących zasad, w nakładaniu tych mandatów, zasad w odholowywaniu. Też patrząc na to, jak problem mógłby być rozwiązany, kiedyś był rozwiązywany w Polsce i jest rozwiązywany w wielu krajach, o czym też padło przy tym stole. Ja sądzę, że najbardziej poważnym ryzykiem kierowcy jest odholowanie pojazdu, tak? I pokrycie kosztów tego odholowania pojazdu. W ten sposób wiele miast, wiele krajów radzi sobie z tą sytuacją. Jeżeli tutaj jest coś nieskutecznego, to my oczywiście możemy razem z państwem analizować tą sytuację i wesprzeć, ale nasze kompetencje trochę się kończą. Odpowiadamy za prawo o ruchu drogowym w resorcie szeroko pojętym, odpowiadamy za ustawę o drogach publicznych i zawarte w niej przepisy o parkowaniu, ale na tym poziomie ustawowym też są dwa poziomy już administracyjne. Są przepisy ustawowe i są miasta, które wprowadzają strefy płatnego parkowania, zasady, system karania w tych strefach płatnego parkowania. Więc uniwersalizm przepisów, tak, i to, co na poziomie ustawowym, tak, ale nie w zakresie przepisów parkowania. Nie wiem, czy dość jasno się wypowiedziałem. Takie jest na chwilę obecną nasze stanowisko. Bardzo dziękuję. Ja tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, że pewnie do tego tematu będziemy wracać, bo on jest po prostu bolączką we wszystkich miastach i z tymi kłopotami zwracają się nie tylko uczestnicy ruchu drogowego, też sami kierowcy, którzy właśnie przez brak dobrych rozwiązań sami są po prostu też poszkodowani, tak jak Pan powiedział, nie mogąc wtedy, kiedy potrzebują zaparkować swojego auta. Zgłaszał się Pan Szymon Nieradka, bardzo proszę. Ja to rozumiem w ten sposób, że z parkowaniem podchodzimy do tego problemu deficytu miejsc postojowych i pewnej niemocy w rozwiązywaniu tego problemu podobnie do takiej sytuacji, jakbyśmy walczyli z inflacją depenalizując kradzież. Czyli ceny idą w górę, w związku z tym jakby musimy sobie jakoś radzić, w związku z tym nie karajmy za kradzież. Parkowanie nielegalne jest kradzieżą przestrzeni nienależnej tym osobom, które na tym miejscu stoją. Stworzymy systemowe zachęty, żeby to robić. Więc sama dyskusja na takim poziomie wydaje mi się w jakiś sposób niewłaściwa. Dodam, że w tym kraju naprawdę trudno o to, żeby ktokolwiek zainwestował w parking, jeżeli przed wjezdem do tego parkingu, a takich przykładów mamy mnóstwo, jest za darmo. Jak ma się zepchnąć taki biznes, jak chcemy rozwiązywać ten problem, jeżeli, powtórzę, parkowanie nielegalne jest najtańszym rozwiązaniem. To nie może działać. Niszczymy polskie miasta z tego powodu. Każda dyskusja w polskim mieście na temat dowolnej zmiany zaczyna i kończy się na liczeniu miejsc postojowych. Ja też dość perwersyjnie pokazywałem wyłącznie przykłady ulic, przy których są wielkie parkingi. W odległości góra 200 metrów, a łącznie z ulicą, która się nazywa parkingową. W związku z tym to naprawdę nie polega na tym, że tych miejsc nie ma. Abstrahując już od tego, czy komukolwiek nie udało się nikomu jeszcze zbudować wystarczającej liczby, ale ja nie chcę wchodzić na ten poziom meta. Więc powtórzę. Wysyłamy sygnał, proszę kraść, bo jest miejsc za mało. Tak uważam, tak odczytuję niestety pańską wypowiedź. Dziękuję bardzo. Zupełnie mnie Pan nie zrozumiał, bo Pana wypowiedź w zasadzie wskazuje, że problemem jest
brak skuteczności karania za postój niezgodnie z prawem o ruchu drogowym. I brak... W dużym stopniu tak, ale ja też wskazuję na radykalną różnicę w karaniu kierowców, którzy popełnili drobne to nie jest uchybienie. problem przepisów parkingowych. Ja tylko o tym chcę powiedzieć. To nie jest problem przepisów parkingowych, to jest problem nieuchronności i być może wysokości, moim zdaniem bardziej nieuchronności niż wysokości, ale może jedno i drugie. Nieuchronności i wysokości kar mandatowych za złamanie przepisów o ruchu drogowym. Tak, tylko i wyłącznie ten problem. Pozwoliłem sobie zadać... Może uporządkujmy, na dyskusję, bo za chwilę będziemy kończyć, bo mamy mało czasu przewidziane na to posiedzenie, a jeszcze mamy krótki spacer po terenie Sejmu zaplanowany. Zgłaszają się posłowie. Proszę, pani posłanka Klaudia Jachira. Tak, no to co teraz pan powiedział, dzień dobry, dziękuję za głos. Myślę, że wydaje mi się, że tego też zabrakło w tej pana pierwszej części wypowiedzi, bo pan zaczął jednak wypowiedź od tego, że biedni ludzie nie chcą stawać w miejscach, w których nie wolno im stawać, ale po prostu nie mają już wyjścia i naprawdę każdego dnia są zmuszani do wsiadania do swojego auta, mimo że wiedzą, że jadą do centrum, gdzie tych po prostu miejsc nie ma i oni biedni po prostu już naprawdę nie mają wyjścia, tylko muszą parkować. No, ja tak zrozumiałam pierwszą część pańskiej wypowiedzi. A to nie jest tak, że szczególnie w dużych miastach nie mają tej alternatywy, bo mają chociażby w Warszawie bardzo dobrze funkcjonującą komunikację zbiorową, z której zawsze, jeżeli tylko chcą, mogą skorzystać i naprawdę nikt obywateli i obywatelek nie zmusza do tego, żeby korzystali z transportu indywidualnego. Wręcz miasta coraz więcej robią w tym kierunku, aby korzystać i zachęcają, i taka też powinna być polityka zarówno samorządów, jak polityka centralna państwa, aby zachęcać ludzi do korzystania z komunikacji zbiorowej, tak by ona była na jak najwyższym poziomie. I to jest troszeczkę tak, jakby pan powiedział, że no, ludzie nie chcą kraść, ale po prostu już naprawdę nie mają pieniędzy, więc muszą kraść. Więc ja się tu z tą analogią zgadzam. No, nie można usprawiedliwiać takiego rażącego łamania przepisów i też jednak bym oczekiwała od nas, szczególnie tutaj w tej Izbie, że właśnie pomyślimy o tym także w trakcie tego spotkania, tutaj tego zespołu, że zastanowimy się, jak właśnie wzmocnić i tą nieuchronność i zastanowimy się nad zaostrzeniem przepisów i zgodzimy się co do tego, że jest zero tolerancji na patoparkowanie w Polsce, włącznie z resortem, który za to odpowiada i po prostu sprawimy, że tak jak się powoli na przykład zmienia przyzwolenie na przekraczanie prędkości, co do tej pory też była największym problemem jest zmianą mentalności polskiej, tak samo przestaniemy gloryfikować auta i zgodzimy się przynajmniej co do tego, że prawo nie może być w tak perfidny sposób łamane. Jeszcze będziemy powoli kończyć. Ja bym też nie chciała, żeby to spotkanie przerodziło się w jakiś atak na pana dyrektora, bo to też nie o to chodzi. Wydaje mi się, że tutaj należy szukać dobrych rozwiązań, bo wszyscy się zgadzamy, że i nieuchronność kary, także to jak ta kara wygląda i w jakim jest kształcie ma niezwykle istotne znaczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie nawyków tych uczestników ruchu drogowego. Natomiast też z tej wypowiedzi wcześniejszej, także pana zastępcy komendanta Straży Miejskiej, wynika, że chyba samego odholowania pojazdów nie ma szans przeprowadzić kilkuset czy kilku tysięcy każdego dnia. Znaczy pytanie też jest o skalę. My dzisiaj na przykładzie w prezentacji widzieliśmy chyba 2 ulice i na każdej z tych ulic było po co najmniej kilka aut, które były niewłaściwie zaparkowane. Znaczy no też nie opowiadajmy. Ja może poproszę o ciszę. Chciałam powiedzieć, żebyśmy naprawdę nie mamili się tym, że każde niewłaściwie zaparkowane auto zostanie odholowane, ponieważ kierowcy doskonale wiedzą, że statystycznie mają niewielką szansę na taką karę. Tu się z panem zgodzę, że tak, pewnie to jest bardzo dotkliwe, to może komuś da do myślenia i następnym razem zaparkuje we właściwym miejscu, ale jeżeli większość tych osób, które w taki sposób parkują auta w mieście, nie doświadczy tej dotkliwej kary, no to nie ma nawet szans na to, żeby te nawyki zmienić.
Więc z taką konkluzją Państwa pozostawiam. Na pewno do tego tematu związanego z parkowaniem będziemy wracać. Myślę, że też w szerszym gronie, bo tutaj Pan Dyrektor też wskazał inne resorty, które też byłyby dobrym kierunkiem do zaproszenia także przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja na pewno będę o tym pamiętała i przy następnym posiedzeniu związanym z podobnym tematem zaproszę przedstawicieli też MSWiA. A teraz zapraszam na krótki spacer po terenie Sejmu, żebyśmy zobaczyli, jak decydenci polityczni parkują tutaj na terenie Kancelarii Sejmu. Zamykam posiedzenie zespołu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana, co pan tu wyczynia? Piszę kierowcom, którzy nielegalnie zaparkowali na chodniku. Ale to jest teren zamknięty, proszę pana. Tak, No rozumiem, nadal nie ma jak tłumaczę. Pan Szymon Nieradka jest moim gościem, nazywam się Paulina Matysiak, jestem przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I to jest element dzisiejszego posiedzenia dotyczącego parkowania. Pewien taki sposób, żeby pokazać, że także parlamentarzyści, którzy podejmują decyzje na temat prawa, nie stosują się do obowiązujących No tak, przepisów. ale to jest teren zamknięty, proszę pani. Ale to nie do końca rozumiem, to znaczy, że chodniki nie działają? Tak by można To jest zostawić teren chodnik? zamknięty. A nie o to Należy pytanie. do Teren jest w zarządzie kancelarii końca Sejmu. Aha, ale są tutaj dolne znaki, czyli to jest strefa ruchu, jak rozumiem. Czyli obowiązują przepisy, no po to one Byliśmy przed są. chwilą przy aucie, które Po co są znaki zaparkowało inaczej? na przejściu dla pieszych. Jest Po znak, to, że jest żeby przejście. parlamentarzyści mogli zaparkować. Możemy to... Czyli te znaki, które mówią na przykład, że to jest przejście do pieszych, służą do tego, żeby parlamentarzyści mieli Nie, gdzie zaparkować? nie. Bo nie rozumiem trochę. Nie rozumie pan, bo pan... W czym ma pan problem konkretnie? No w tym, że chodnik jest zostawiony. No niech pan zobaczy, jak tam idzie. Chodnik jest zostawiony i to jest nielegalne parkowanie. To jest mój problem.